Rukiew wodna to roślina wieloletnia, uprawia się ją w przepuszczalnym podłożu, na stanowisku słonecznym lub częściowo zacienionym. Wymaga obfitego podlewania i jest idealna do prowadzenia także na terenach podmokłych. Wysiew do doniczek od stycznia do grudnia, tak samo do gruntu, rozstawa, od 10 do 15 cm na 20 cm, młode rośliny i liście są bogate w witaminy, minerały i inne substancje aktywne. Roślina mało wymagająca, ale przy uprawie w pojemnikach wymaga bardzo obfitego podlewania. Wysiew do doniczek na parapecie okiennym przez cały rok, do gruntu od marca do czerwca. Karczoch zwyczajny, Vert de Provence, to warzywo i roślina dekoracyjna w jednym. Wymaga stanowiska wilgotnego, ale nie podmokłego, i słonecznego, w sprzyjających warunkach osiąga wysokość do 1,5 metra. Rozsadę należy przygotować w ogrzewanym tunelu foliowym lub szklarni, także w domu na parapecie okiennym. Do pracy przystępujemy w lutym, do doniczek wypełnionych torfem, pH 6 do 6,5, wysiej po 2-3 nasiona. Do momentu pojawienia się liścieni staraj się zapewnić temperaturę 25 stopni Celsjusza, potem temperaturę utrzymuje się w granicach 15 do 20 stopni Celsjusza. Gdy w doniczce pojawi się więcej niż jedna siewka, pozostaw tę najsilniejszą. Jeżeli nasiona karczocha wysiewane były do wielodoniczek, po około miesiącu, w fazie 2 liści właściwych, przepikuj siewki do doniczek o średnicy 8 cm. W drugiej połowie maja rośliny wysadza się na zagony. Termin wysiewu, druga dekada lutego do marca na rozsady. Termin sadzenia, druga dekada maja, rozstawa, 100 na 100 cm, wegetacja, od 150 do 160 dni, termin zbioru, od drugiej do trzeciej dekady sierpnia, do druga dekada września. Roszponka Olchard. Niewielka roślina, której częścią jadalną są drobne liście tworzące rozetę. Liście są ciemnozielone o lekko orzechowym smaku. Liście spożywa się na surowo jak sałatę, są kruche i bez goryczki. Uprawia się ją jako poplon na okres późnojesienny i zimowy. Jest mrozoodporna, do uprawy zimowej należy wybierać miejsca słoneczne, dobrze osłonięte. Termin wysiewu, od marca do kwietnia, a od lipca do sierpnia do gruntu, termin zbioru, od lutego do kwietnia i od października do grudnia. Karczoch hiszpański, Cart Bianco Aorio. Okazała i bardzo dekoracyjna bylina, uprawiana jako warzywo i roślina ozdobna, w Polsce najczęściej uprawiana jako roślina jednoroczna. W pierwszym roku tworzy rozetę dużych, pierzastych i nieco kolczastych, zielonych liści o grubych ogonkach liściowych. W drugim roku wyrasta z niej pęd kwiatostanowy wysokości od 180 do 200 cm, zakończony okazałym kwiatostanem w kolorze lawendowym. Częścią jadalną są mięsiste ogonki liściowe spożywane po wybieleniu, na od 3 do 4 tygodnie przed zbiorem zawiązuje się rośliny w kilku miejscach, a od dołu podsypuje ziemią, można jeść na surowo, po ugotowaniu, smażeniu lub duszeniu. Kwitnące kwiatostany można wykorzystać do trwałych kompozycji kwiatowych. Wymaga stanowiska ciepłego, osłoniętego od wiatrów i dobrze nasłonecznionego. Przed nadejściem zimy można rośliny wykopać i przenieść do piwnicy, dołując je w piasku aż po blaszki liściowe. W tych warunkach ogonki liściowe ulegną wybieleniu i mogą być stopniowo użytkowane. Termin wysiewu, druga dekada lutego do marca na rozsadę, termin sadzenia, druga dekada maja, rozstawa, 100 na 100 cm, wegetacja, od 150 do 160 dni, termin zbioru, od drugiej do trzeciej dekady sierpnia oraz do drugiej dekady września. Mizuna, japońska musztarda, japońskie zioło, Brassica rapa japonica, odmiana zielona i czerwona. Jednoroczna, łatwa w uprawie roślina do uprawy w polu i na balkonie wiosną i jesienią, preferuje chłodniejsze dni i wilgotne podłoże. Wytrzymuje przymrozki do -5 stopni Celsjusza. Część użytkową stanowią bardzo dekoracyjne liście, kwiaty oraz całe rośliny głównie w stanie surowym do kanapek, mieszanek sałatkowych, mięs. Zbiór po 3 do 5 tygodniach od wysiewu. Wysiew do gruntu, od marca do maja i od sierpnia do października, zbiór, od kwietnia do czerwca i od września do listopada. Sałata Larsen, odmiana sałaty kruchej, lodowej, przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie. Główki duże, zwięzłe, zamknięte, trwałe w transporcie, liście kruche, bardzo smaczne.
Odmiana odporna na wybijanie w pędy kwiatowe, odporna na mączniaka rzekomego, wymaga gleby żyznej, wilgotnej i przepuszczalnej. Termin wysiewu, od lutego do lipca na rozsadę, termin wysiewu, od kwietnia do maja do gruntu, termin sadzenia rozsady, od czerwca do sierpnia. Rozstawa, 25 na 30 cm, wegetacja, od 55 do 60 dni. Rukola dzika wieloletnia. Wysiew, od marca do listopada, zbiór, od kwietnia do października, rozstawa, 20 na 20 cm. Jest to śródziemnomorska roślina sałatkowa o aromatycznych, lekko pikantnych liściach, doskonała w różnego rodzaju mieszankach sałatkowych oraz jako dodatek do mięs, ryb, jaj, sera. Rukola dorasta do od 20 do 30 cm wysokości. Po ścięciu liści bardzo szybko odrastają następne. Wysiewać nasiona od marca do września, rukolę można zbierać już po 3 tygodniach od wschodów. Sałata liściowa Red Salad Bowl. Odmiana tworząca luźne kule purpurowych liści, doskonałych do dekoracji potraw. Wysiew pod osłony od końca lutego do połowy kwietnia, wysiew na rozsadniku w marcu i kwietniu. Wskazówka, aby pozbyć się ślimaków należy młode rośliny obsypać dookoła popiołem drzewnym. Sałata Lollo, zielona i czerwona. Sałata kędzierzawa, rozeta liści rozłożysta, odmianę cechuje dobra odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe, polecana do siewu bezpośrednio do gruntu. Termin wysiewu, od pierwszej do drugiej dekady maja, rozstawa, 25 na 30 cm, wegetacja, od 65 do 70 dni. Sałata zina, odmiana masłowa zimująca w polu bez osłon, tworzy duże, do 500 gramów, zbite, zamknięte główki o liściach zielonych, lekko pofałdowanych i bardzo smacznych. Nie ma skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe. Termin wysiewu, od pierwszej dekady lutego do lipca na rozsady, termin wysiewu, od kwietnia do maja do gruntu, rozstawa, 30 na 35 cm. Portulaka warzywna ma jadalne łodygi i liście, roślina jednoroczna, tworzy czerwonawą, ścielącą się łodygę, o długości 30-60 cm, liście są soczyste. Uprawiana jest na balkonach i w ogrodach, polecana do bezpośredniego spożycia, jako dodatek do sałatek, surówek, past i twarogów. Służy do przyprawiania zup, sosów i ryżu tuż przed spożyciem. Może być spożywana po ugotowaniu jak kalafior czy szparagi. Po wysiewie nasion nie należy przykrywać ziemią, tylko lekko przygnieść. Częścią jadalną rośliny są liście i łodyżki, które odznaczają się lekkim korzennym smakiem. Okres wegetacji jest krótki i trwa około od 4 do 8 tygodni. Zbiór liści prowadzi się sukcesywnie, jeśli roślina zostanie ścięta przy gruncie szybko odrasta i ponownie plonuje. Wysiew, od maja do lipca, plon, od czerwca do września, rozstawa, 8 na 20 cm.